Chciałem się jeszcze zapytać, no bo ja prowadzę Escole, który jest software house'em przede wszystkim, też venture builderem i z tego, co powiedziałeś, to nawet poczułem taki dreszczyk zaniepokojenia, bo mówisz, że jakby będzie jednak świat zmierzał w kierunku tego low code'u, czy nawet no code'u, będą gotowe rozwiązania, ekosystemy i właśnie ci średni gracze, czy mali gracze, którzy nie mają za dużo pieniędzy, a teraz są głównymi naszymi klientami, będą chcieli brać gotowe rozwiązania, tak? Na razie jeszcze w wielu obszarach tego nie widzę, to choćby są teoretycznie programy pozwalające wyklikać ci zrobienie aplikacji mobilnej, ale ich poziom zaawansowania jest, no na razie nie stanowi dla nas żadnego zagrożenia, dla mojego biznesu. Więc chciałem cię zapytać, czy to jest podzielone na obszary, no bo oczywiście ciężko zrobić customowe narzędzie marketing automation. No to po prostu wymagałoby bardzo dużo pracy i byłoby w dzisiejszych czasach bez sensu. Natomiast no, zaprojektowanie bardzo wielu integracji nawet, tak? Czyli nie wiem, mamy sklep, taki jak Biedronka, który chce zrobić swoją aplikację, więc ona musi zaciągać pewne dane z jednego systemu, coś tam musi wysyłać do systemów kasowych, musi na bieżąco zarządzać promocjami i tam mógłbym wymieniać wiele rzeczy, jakieś tam lojalność musi się pojawić, więc jest to na tyle złożone i tam niby nic nowego nie piszemy, ale na tyle dużo rzeczy trzeba, tyle dużo kropek trzeba połączyć, że właśnie taka Escola jest tutaj dobrym rozwiązaniem jako ten, nazwijmy to, integrator wielu gotowych rozwiązań. Znaczy, jeżeli uważasz, że Biedronka jest małym klientem, to znaczy, że masz ogromnych klientów innych. To pełen szacunek, no jednak największy retailer w Polsce, koniec końców. Nie wiem, czy to jest do końca trafiony przykład, Krzysiek, no bo jakby to jest ogromna firma, też firma bardzo skomplikowana, z ogromną siecią fizycznych sklepów, systemami informatycznymi, które mają, wiesz, wiele lat i zresztą to też jest nasz klient i zresztą przy samej aplikacji też mocno, jak wiesz, byliśmy zaangażowani. Więc wydaje mi się, że takie projekty, które są tak skomplikowanymi projektami integracyjnymi, w których łączysz zarządzanie sklepem, logistyką, wiesz, marketingiem, gazetkami, bazą klientowską i to wszystko ma jeszcze 15 do 20 lat, to bym powiedział, że to tutaj zawsze takie firmy, czy firmy doradcze, czy firmy informatyczne, integracyjne będą potrzebne. Tak? No bo to jest zbyt skomplikowane so far, tak? No chyba, że cała infrastruktura pójdzie kiedyś do chmury, ale to 100 lat jeszcze, tak? Więc wydaje mi się, że tutaj na pewno tak. Co do mniejszych klientów, no wydaje mi się, że gro procesów jednak będzie zunifikowanych. Tak mi się wydaje, że ja raczej przewiduję, że pewnie to, co mówisz, to wyklikiwanie bardzo wielu rzeczy, to jest jeszcze w tej chwili pewnie niedoskonałe, albo tego w ogóle nie ma. Mi się wydaje, że gdzieś tam powiedziałbym takie firmy, już nie chcę się do Escoli odnosić jakby, tak, ale generalnie firmy, takie mniejsze studia, no będą raczej skupiały się na tej wersji frontendowej, że te takie grubsze procesy, właśnie procesy CRM-owe, e-commerce'owe i tak dalej, no to wiesz, to nie będzie potrzeby projektowania dla większości firm wdrażania, nie wiem, kolejnego koszyka, czy kolejnego checkoutu, czy kolejnego procesu zwrotu towarów w e-commerce, tak, czy reklamacji, tak, no bo po prostu już to zostało tyle razy zaprojektowane, wdrożone i tak dalej, że być może nie tutaj taki sklep internetowy, czy taka firma będzie szukała przewagi konkurencyjnej. Rozumiesz, tak? Że jakby... No tak, nie warto, klienci też przyzwyczajają się do pewnego standardu, tak? To takiego standardu obsługi, tak? W sensie, jak jedziemy do jakiegoś sklepu, czy to, nie wiem, Wobis, czy jakiegoś tam Sferis, czy Komputronik, to oczekujesz, że tam wybierasz towary, one się dodają do koszyka, na koniec klikasz, tam albo się rejestrujesz, albo bez rejestracji i pyk, kupujesz. Dokładnie, Człowiek prawda? nie chce, żeby to nagle zaczęło migać i wiesz, wyglądać jak po prostu chiński Exactly. No, wiesz, no tutaj powiedziałbym, że płatności są dobrym przykładem, tak? Co do zasady, jakby wiesz, kupujesz produkt, jak przychodzisz do płatności, to naprawdę chcesz to mieć jak najszybciej z głowy, najlepiej w sposób, jaki znasz. Dlatego między innymi Blik jest takim hitem chociażby, prawda? Że jakby to jest tak prosty proces, który praktycznie jest seamless, jest u wszystkich taki sam. Więc to jest jedna rzecz. Natomiast wiesz, no na pewno wszystkie te biznesy, które opierają gdzieś tam swoją przewagę na user experience, nie wiem, jakieś właśnie dedykowane usługi w ramach aplikacji, jakieś tego typu rzeczy, no to one będą customowe, tak? One oczywiście będą customowe, tak? Bo po prostu nikt nie będzie wcześniej inwestował w ich zrobienie, tak? Natomiast te rzeczy, które są pod spodem właśnie, no to wydaje mi się, że będziesz raczej gdzieś tam brał z pudełka. A też fajnym przykładem takim ostatnim, który obserwuję, jest to, co robi
Grzesiek Kruk ze swoim EasyCartem, nie wiem, EasyCart, dobrze to pamiętasz, co się tak nazywa? Tak? Który tak naprawdę na przykład właśnie zaprojektował firmę wokół bardzo jednego krótkiego procesu i zrobimy najbardziej odjazdowy, fajny, skuteczny, UX-owo po prostu checkout i możesz go sobie od nas wziąć i wkleić po prostu, tak? To jest taka droga, którą widzę.